Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę dać znać na czacie, czy Państwo nas widzą i słyszą. Też poradę tutaj wkleiliśmy. Jeżeli byłyby problemy z dźwiękiem, to prosimy o sprawdzić, czy webinar jest otwarty tylko w jednym oknie. I polecamy w razie problemów użycie przeglądarki Chrome. W takim razie, jeżeli nie ma tutaj głosów, że jest coś nie tak, dziękujemy tutaj za przywitanie. Jeszcze raz dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym webinarze Improvement Factory poświęconym cyfryzacji procesów przemysłowych. W trakcie dzisiejszego spotkania omówimy rolę oprogramowania klasy APS, czyli Advanced Planning and Scheduling, w planowaniu i harmonogramowaniu w branżach spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej. Nazywam się Artur Masłowski, a wraz ze mną webinar poprowadzą Krzysztof Kolonko. Dzień dobry. I Aleksander Paul. Dzień dobry. Zadaniem programów klasy APS służących zaawansowanemu planowaniu i harmonogramowaniu jest wsparcie przedsiębiorstwa w efektywnym wykorzystywaniu środków produkcji oraz gospodarowaniu materiałami i zapasami. Każdy typ produkcji ma charakterystyczne dla siebie wyzwania w tym zakresie. Na dzisiejszym webinarze skoncentrujemy się na tych, które występują w wspomnianych branżach spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej i innych o zbliżonym profilu. Omówimy te wyzwania oraz pokażemy, jak mogą być rozwiązane z użyciem oprogramowania Planet Together APS, którego dystrybutorem jesteśmy w Polsce. Omówimy także korzyści organizacyjne i ekonomiczne uzyskane przez użytkowników systemów APS. Na końcu odpowiemy na Państwa pytania. Możliwość zadawania pytań mają Państwo już w trakcie trwania całego webinaru. W tym celu prosimy o wpisywanie pytań na czacie i zakończanie ich znakiem zapytania. Prosimy o niezamykanie okna webinaru, gdyż na koniec czeka na Państwa krótka ankieta, o której wypełnienie serdecznie prosimy. Ankieta składa się tylko z 3 pytań, na których odpowiedzenie może zająć mniej niż 1 minutę, a nam pozwoli udoskonalać to nasze webinary. Branże, na jakich skoncentrujemy się w obecnym webinarze, charakteryzuje to, że pierwsza część procesu wytwarzania operuje na wsadach produktu w postaci płynnej, półpłynnej, w postaci masy lub sypkiej, a druga część procesu zajmuje się pakowaniem tego produktu do opakowań jednostkowych i zbiorczych. Pod wieloma względami zagadnienia związane z harmonogramowaniem w tych branżach są podobne do innych branż. Produkty muszą być wytwarzane na czas, aby zaspokoić popyt i aby tak się stało, zakupy surowców oraz produkcja pośrednia muszą być odpowiednio skoordynowane, a przy tym wszystkim oczywiście moce produkcyjne nie są nieskończone i istnieją ograniczenia definiujące, które produkty mogą być wytwarzane na jakim sprzęcie. Niemniej technologia, zwłaszcza części wsadowej, oraz charakter przetwarzanych surowców i wytwarzanych produktów sprawia, że planowanie i harmonogramowanie w tytułowych branżach wiąże się często z szeregiem unikalnych wyzwań. Szereg z Państwa, pracując w firmach z tych branż, doskonale zna te wyzwania. Niemniej, zanim przejdziemy do pokazu praktycznego w oprogramowaniu Planet Together APS, przedstawię przegląd najważniejszych z nich. Celem tego jest potwierdzenie, że oprogramowanie Planet Together, którego dystrybutorem w Polsce jesteśmy, może te wyzwania skutecznie zaadresować, co ze względu na ograniczony czas webinaru będzie możliwe do zilustrowania w części pokazowej tylko dla ograniczonej części wyzwań. Proszę pamiętać, że omawiane wyzwania nie stanowią zamkniętego katalogu możliwych do rozwiązania z użyciem Planet Together oraz że niekoniecznie podobne możliwości znajdą Państwo w innych oprogramowaniach APS. Przejdźmy zatem do przeglądu wyzwań związanych z planowaniem i harmonogramowaniem charakterystycznych dla branż, jakim poświęcony jest niniejszy webinar. Jak już wspomniałem, procesy wsadowe, takie jak mieszanie, miksowanie, homogenizowanie albo inny rodzaj procesu przeprowadzany w jakimś specjalizowanym reaktorze, mają pewne specjalne wymagania, które powinny zostać obsłużone przez system APS.
I tak, załóżmy, że w naszym procesie mamy do dyspozycji jeden mieszalnik o pojemności 1000 litrów oraz 3 mieszalniki po 300 litrów zdolne do obsługi tego samego materiału. Jeśli po pierwsze APS powinien właśnie umieć dopasować wielkość zamówień do odpowiedniego mieszalnika, czyli dopasować małe zlecenia do małych mieszalników, duże zlecenia do dużych. Po drugie, APS powinien także uwzględniać różny czas trwania operacji w zależności od wielkości urządzenia. Jeżeli czas, po jakim mały mieszalnik kończy pracę, to 45 minut, a duży mieszalnik to 1 godzina, to zlecenie na 900 litrów sadu w dużym mieszalniku będzie gotowe po 1 godzinie. Z kolei w sytuacji, gdy zdecydujemy się to zlecenie wykonać w małych mieszalnikach, to gdy uruchomimy je równolegle na wszystkich 3, to czas przygotowania całego wsadu wyniesie tylko 45 minut, a gdy dla całego zlecenia użyjemy tylko jednego małego mieszalnika, to wsad będzie gotowy po trzykrotności 45 minut, czyli po 2 godzinach i 15 minutach. APS powinien uwzględniać różnice w czasach procesowania na różnym sprzęcie, zarówno przy automatycznym tworzeniu harmonogramów, jak i przy ich ręcznej modyfikacji przez planistę. Nieuwzględnianie tego będzie skutkowało niewykonalnością harmonogramu, czyli rozbieżnością między planami a ich realizacją w rzeczywistości. Kolejną kwestią do uwzględnienia jest to, że procesy wsadowe są najczęściej nieprzerywalne. Po rozpoczęciu procesowania wsadu najczęściej nie można go wstrzymać, na przykład na koniec zmiany lub na weekend. APS powinien planować więc operacje tylko w takich okresach, aby mogły zakończyć się całkowicie. W omawianych branżach przemieszczanie półproduktów między operacjami często odbywa się przy użyciu urządzeń do bezpośredniego transportu materiałów bez interwencji ręcznej. Może w związku z tym zaistnieć szereg zależności między kolejnymi maszynami, które należy mieć na uwadze przy harmonogramowaniu, aby plan był wykonalny na produkcji. Omówię 3 z takich zależności. Zdarzają się sytuacje, w których półprodukt jest wytwarzany przez urządzenie lub przechowywany w zbiorniku, który bezpośrednio zasila wiele innych urządzeń. Ponieważ przepływ materiału jest bezpośredni, to urządzenia drugiego etapu produkcyjnego, np. linie pakujące, będą ograniczone do produkcji z użyciem tego samego półproduktu we wszystkich punktach w czasie. APS powinien w takim wypadku automatycznie planować lub pozwalać planiście na ręczne przypisanie do linii pakujących tylko takich zleceń, które używają tego samego półproduktu. Bardziej złożoną odmianą powyższego scenariusza jest sytuacja, gdy materiał wypływa z jednego urządzenia bezpośrednio do innych w sposób ciągły. To znaczy półprodukt powstający na pierwszym etapie jest na bieżąco przekazywany na kolejny etap. Przykładowo taka sytuacja może mieć miejsce, gdy jedna maszyna w sposób ciągły będzie przygotowywać, powiedzmy, farsz do pierogów, mieląc i mieszając odpowiednie składniki, jednocześnie podając ten farsz na bieżąco do kilku maszyn formujących pierogi. Maszyny formujące pierogi mogą rozpocząć pracę jednocześnie albo o różnych porach. Mogą też nie pracować wszystkie, a także pracować każda w innym tempie. Oprogramowanie APS powinno weryfikować skumulowane wartości produkcji i zużycia materiału w czasie i zapewnić, żeby wynikowy harmonogram był wykonalny. To znaczy, aby w naszym przykładzie harmonogram przewidział przygotowanie wystarczającej ilości farszu, aby odpowiednio w czasie zasilić maszyny formujące pierogi. Mogą istnieć także bardziej złożone powiązania urządzeń typu wiele do wielu, które będą narzucały określone ograniczenia na tworzony harmonogram. W zilustrowanym na slajdzie przykładzie z mieszalnikiem M1 mogą współpracować linie pakujące LP1 i LP2, natomiast z mieszalnikiem M2 linie LP2 i LP3. APS powinien planować operacje pakowania wyłącznie na liniach powiązanych z danym mieszalnikiem, uwzględniając w przypadku takich linii jak LP2 ewentualną zajętość tej linii przez inny mieszalnik z nią współpracujący. Dodatkowo ręczne przeniesienie przez planistę w APS realizacji zlecenia z jednego mieszalnika na drugi powinno spowodować automatyczne przeniesienie powiązanej operacji pakowania do kwalifikujących się linii pakujących, zapewniając wykonalność harmonogramu.
Planet Together daje możliwość zdefiniowania także innych niż omówione zależności między zasobami produkcyjnymi. Przejdźmy do kolejnej kategorii ograniczeń. Bardzo ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem produktów oraz ich jakością jest wsparcie przez proces planowania i harmonogramowania unikania zanieczyszczeń krzyżowych, czyli przenoszenia się określonych substancji z jednego produktu na drugi. APS może zapewniać to na kilka sposobów. Po pierwsze, gdy tylko określone maszyny są dedykowane do obsługi pewnych produktów, na przykład zawierających alergen, to APS musi zezwalać na przypisanie w harmonogramowanie zleceń na taki produkt tylko na dozwolonych maszynach. Jeżeli, co jest częstszym przypadkiem, ta sama maszyna może produkować różne produkty, to ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych można zminimalizować poprzez takie skonfigurowanie APS, aby zezwalał tylko na określone sekwencje. Na przykład, aby produkty nie zawierające określonej substancji, wspomnianego alergenu, były uruchamiane na początku tygodnia, zachowując produkty zawierające kontrolowaną substancję na koniec tygodnia, oddzielając oba typy produkcji odpowiednią operacją czyszczenia. Czasami wiele linii przetwarzania produktu może znajdować się w tym samym pomieszczeniu, obszarze i aby zapobiec przenikaniu substancji między liniami przez pracowników czy powietrze, może być konieczne zapobieganie przez APS planowania jednoczesnego przetwarzania niekompatybilnych produktów, na przykład alergennych i niealergennych, na różnych liniach znajdujących się w tym samym obszarze. Kolejnym aspektem do uwzględnienia w harmonogramach produkcyjnych jest czyszczenie sprzętu, które wymagane jest nie tylko dla zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, ale także w celu utrzymania higienicznych warunków i odpowiedniej jakości produktów. APS może wspierać ten aspekt na wiele sposobów, na przykład planując produkcję z uwzględnieniem tego, że czyszczenia wypadały w godzinach pozaprodukcyjnych, na przykład w weekendy, lub w innych dedykowanych dla tego okresach. APS może także planować drobne czyszczenia w ciągu godzin produkcyjnych, a duże czyszczenia poza takimi godzinami. W przypadku, gdy czyszczenie może być zaplanowane w czasie produkcyjnym, APS powinien wspierać możliwość zdefiniowania różnych czasów wymaganych do przygotowania maszyny przy przełączaniu między różnymi produktami. Te różne czasy będą zależały od stopnia wzajemnej niekompatybilności produktów, a więc konieczności poświęcenia większej lub mniejszej ilości czasu na czyszczenie, a dodatkowo może mieć na nie wpływ także konieczność przezbrojenia maszyny, czyli technologicznego dostosowania do innego produktu. APS w takiej sytuacji powinien automatycznie zaplanować odpowiednią ilość czasu na czyszczenie i lub przezbrojenie. Dodatkowo powinien zapewnić możliwość konfiguracji algorytmu optymalizacji tak, aby grupować kompatybilne ze sobą zlecenia produkcyjne w takie sekwencje, które zminimalizują liczbę wystąpień czyszczeń czy przezbrojeń, a tym samym zmaksymalizują wydajność produkcji, jednocześnie zapobiegając zanieczyszczeniom krzyżowym. Podsumowując ten aspekt planowania, warto zaznaczyć, że APS powinien wspierać omówione sposoby na zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym, zarówno przy automatycznym tworzeniu harmonogramu, jak i przy jego ręcznych modyfikacjach. Produkcja w branżach, których dotyczy to spotkanie, często wymaga szerokiej gamy składników, zarówno surowców, jak i półproduktów. Zapewnienie dostępności wymaganych materiałów we właściwym czasie jest krytycznym i trudnym zadaniem. APS może nas wyręczyć w tym zadaniu, tworząc harmonogramy, które są zawsze wykonalne pod względem materiałowym, czyli takie, w których dana partia produkcyjna jest planowana tylko w czasie, gdy oczekuje się, że niezbędne składniki będą dostępne. APS powinien w tych działaniach uwzględniać zarówno zapasy dostępne w magazynie, jak i już złożone zamówienia z zakupu do dostawców zewnętrznych. W przypadku braku w tych źródłach wystarczającej ilości materiałów i wyrobów gotowych, potrzebnych do zaspokojenia wymaganych zamówień klientów, APS powinien wskazać potrzebę dokonania zakupów z określonymi czasami dostaw, zaplanować produkcję odpowiednich półproduktów i bazując na tak zaplanowanych materiałach, zaplanować produkcję wyrobów gotowych, dążąc do zapewnienia oczekiwanych przez klientów czasów dostaw.
W przypadku opóźnień w zapewnieniu odpowiednich materiałów APS powinien wskazać zlecenia produkcyjne, których terminowa realizacja jest zagrożona z powodu zbliżającego się wąskiego gardła materiałowego, umożliwiając tym samym odpowiednie działania korekcyjne. Jednym z takich działań może być zaplanowanie użycia substytutu, czyli dopuszczalnego zastępnika jednego z oryginalnych składników. W tych działaniach APS może wspierać lub zastępować moduły MRP systemów ERP. W ramach gospodarowania materiałami w APS powinno być także zapewnione wsparcie dla procesu kontroli partii, lot control, poprzez możliwość zaplanowania użycia konkretnych partii materiałów do produkcji danego wyrobu gotowego. Używając numerów partii możemy narzucić, aby określone surowce dostarczone w ramach konkretnego zamówienia zostały użyte do wyprodukowania określonych półwyrobów, a te z kolei posłużyły do wyprodukowania partii określonego wyrobu gotowego przypisanego do konkretnego zamówienia od klienta. Z gospodarowaniem surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi związane są także ograniczenia magazynowania wynikające z ograniczeń czasu przechowywania, jak i ograniczonej dostępności przestrzeni magazynowej czy pojemności zbiorników używanych do przechowywania. ABS powinien umożliwić przestrzeganie czasu przydatności surowców czy półproduktów, blokując możliwość ich uwzględniania w harmonogramie po przekroczeniu tzw. czasu shelf life, określonego dla każdego typu materiału. Z drugiej strony, aby uniknąć zmarnowania się półproduktu w wyniku zbyt długiego oczekiwania na dalsze przetwarzanie czy wyrobu gotowego w oczekiwaniu na wysyłkę, APS może zapewnić szereg mechanizmów, na przykład możliwość wymuszenia wytworzenia półproduktów i wyrobów gotowych odpowiednio blisko daty ich zapotrzebowania. Może to być możliwość zdefiniowania maksymalnego czasu opóźnienia między dwiema operacjami, a także możliwość faworyzowania materiałów i produktów, które najdłużej czekają na dalsze wykorzystanie. Z kolei, aby zapobiegać wyczerpaniu powierzchni czy pojemności magazynowych, APS może tworzyć raporty, które wskażą wynikające z harmonogramu prognozy zapasów dla różnych półproduktów i produktów. Z tego samego powodu oraz dla zapewnienia jak najefektywniejszego opuszczania zakładu przez wyroby gotowe, APS na bazie harmonogramu i stanów magazynowych może także tworzyć raporty wspierające odpowiednie harmonogramowanie wysyłek. Jak widać, jest bardzo dużo zależności i ograniczeń, jakie trzeba uwzględnić w procesie harmonogramowania w branżach, jakim poświęcony jest ten webinar. Przy czym omówione przykłady nie wyczerpują listy, a harmonogramowanie z natury rzeczy musi, oprócz omówionych ograniczeń, brać pod uwagę także dużą liczbę innych danych związanych z zasobami produkcyjnymi czy produktami. Ponieważ im precyzyjniej harmonogramowanie odwzoruje rzeczywistość firmy, tym bardziej przygotowany plan będzie wykonalny, czyli dopasowany do możliwości realizacyjnych produkcji. Oraz tym skuteczniej taki harmonogram zaplanuje efekty i ominie nieefektywności. Jak złożone jest to zagadnienie, pokazuje liczba możliwych różnych kolejności ułożenia 15 zleceń produkcyjnych już na jednej maszynie, która wynosi ponad 1 bilion. A przecież w typowej firmie mamy do czynienia ze znacznie większą liczbą maszyn i zleceń do zaplanowania. Jakimi narzędziami najczęściej jest rozwiązywane to złożone zagadnienie? Nasze doświadczenia pokazują, że o ile planowanie obecnie odbywa się już często z użyciem systemów ERP, to narzędziem, jakim dysponują planiści do przełożenia takich planów na szczegółowy harmonogram produkcyjny, jest najczęściej arkusz kalkulacyjny. Jaki jest efekt takiego harmonogramowania? Harmonogram tworzony z użyciem arkuszy kalkulacyjnych powstaje najczęściej długo. Są to godziny czy nawet dni. Nawet mimo przyjmowanych uproszczeń w uwzględnianych zależnościach i danych. Dodatkowo z powodu tych uproszczeń najczęściej nie jest on zoptymalizowany pod kątem unikania nieefektywności czy nakierowania na określone i zmieniające się cele operacyjne czy biznesowe. W efekcie taki harmonogram jest nie tylko nieefektywny, ale często już w momencie publikacji jest niewykonalny, czyli produkcja nie będzie w stanie zrealizować jego założeń. Może taka sytuacja rzadko jest tak dramatyczna jak na pokazanej ilustracji,
ale mamy niestety często do czynienia z sytuacją planowania efektywności zasobów wartych miliony, nasze maszyny i stany magazynowe, z użyciem mało efektywnego pod tym kątem narzędzia. Bardziej szczegółowo omawialiśmy te zagadnienia w czasie webinaru Harmonogramowanie produkcji jako narzędzie poprawy rentowności firmy, który można znaleźć na stronach Infactory w bazie wiedzy, a link do tego webinaru wkleimy w czat w późniejszej części spotkania. W branżach, jakich dotyczy ten webinar, taki sposób harmonogramowania może prowadzić także do naruszenia bezpieczeństwa czy jakości produktów z powodu zanieczyszczeń krzyżowych czy przekroczenia czasu przydatności do użycia. Z drugiej strony są na rynku dostępne specjalizowane narzędzia klasy APS, czyli Advanced Planning and Scheduling, co przede wszystkim wnosi APS. Upraszcza komunikację związaną z harmonogramowaniem poprzez umożliwienie importu i eksportu wszystkich niezbędnych danych. Zapewnia też automatyczne uwzględnienie wymaganych zależności i ograniczeń, zapewniając wykonalność harmonogramu oraz bezpieczeństwo produktów, a także zapewnia wiele algorytmów i kryteriów optymalizacyjnych umożliwiających poprawę rentowności produkcji. Co bardzo istotne, APS wnoszą najczęściej dużą szybkość działania. Pozwalają na wygenerowanie i bieżące zmienianie harmonogramu składającego się z tysięcy czy dziesiątek tysięcy operacji produkcyjnych w czasie sekund czy pojedynczych minut. Przyjrzyjmy się teraz kilku scenariuszom prezentującym, w jaki sposób można rozwiązać wybrane wyzwania charakterystyczne dla branż spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej z użyciem oprogramowania Planet Together APS, którego, tak jak już wspomniałem, jesteśmy dystrybutorem w Polsce. Aby pokaz był czytelny, odbędzie się na bardzo uproszczonych modelach, zawierających tylko po kilka urządzeń i kilka zleceń produkcyjnych. W rzeczywistości, tak jak wspomniałem, urządzeń mogą być dziesiątki czy setki, a zamówień klientów setki czy tysiące. Przekazuję głos Krzysztofowi Kolonko i Aleksandrowi Paulowi, którzy w wymienionej kolejności pokażą Państwu widoczne na slajdzie scenariusze. Dziękuję, Arturze. Już przejmuję ekran. Jakbym jeszcze Cię poprosił o przestanie udostępniania, to... O, dziękuję. Dobrze. Mój ekran powinien już być widoczny. Także jeszcze tylko poprosiłbym o potwierdzenie. Okej, dobrze. To tak, w nawiązaniu do tego, co powiedział Artur przed chwilą, chcielibyśmy pokazać kilka scenariuszy, z którymi na co dzień z których na co dzień korzystają planiści, ale tak, idąc po kolei. W pierwszym przypadku przyjrzymy się ograniczeniom czasu przydatności do spożycia. Tutaj chciałbym zademonstrować, co się stanie, jeśli nie zużyjemy całego materiału w określonym terminie. Ale tak na samym początku dla rozjaśnienia, co w ogóle tutaj widzimy, to tak, scenariusz składa się z dwóch urządzeń. Jest to zbiornik tank i linia pakująca packline. Na wykresie Ganta możemy zauważyć dwa zlecenia. Pierwsze zlecenie jest określone kolorem jasno-zielonym, drugie to jest kolor jasno-niebieski. Pierwsze zlecenie składa się z 3 operacji. Mamy jedną operację na zbiorniku i 2 operacje na linii pakowania. Drugie zlecenie składa się z jednej operacji na zbiorniku i z jednej operacji na linii pakowania. Jeśli przyjrzymy się bliżej operacjom, to one są podzielone na poszczególne segmenty. Ten panel u góry informuje nas o parametrach zlecenia. Tutaj jak najbardziej możemy też skonfigurować to, co chcemy, aby było widoczne, to co jest jakby najważniejsze dla planisty. Na dole pojawia nam się drugi pasek. On jest podzielony na dwa segmenty.
Pierwszy z nich, ciemnozielony, on już na pierwszy rzut oka informuje o tym, jakby mówi, że to jest czas napełniania zbiornika albo czas przetwarzania substancji, która znajduje się w zbiorniku. Żółty pasek informuje nas o tym, że materiał jest albo przechowywany w zbiorniku, albo jest wypompowywany z niego. Jak tutaj mogą Państwo zauważyć, ta operacja na linii pakującej, zarówno pierwsza, jak i druga, ona jest zasilona bezpośrednio z tego zbiornika. Jakby przetwarzanie tej operacji zaczyna się w tym samym czasie, co opróżnianie ze zbiornika. W tym konkretnym przypadku widzimy, że po napełnieniu zbiornika następuje jego całkowite opróżnienie, ponieważ tak jak wspomniałem, te dwie operacje pobierają cały materiał. W kolejnym kroku zbiornik jest napełniany znowu do swojej maksymalnej wartości, ale następująca operacja opróżnia tylko część tego, co znajdowało się w zbiorniku. Więc sporo materiału jeszcze zostaje dostępnego w środku. Gdybyśmy tak samo jak w przypadku pierwszym dodali jakąś kolejną operację do tego zlecenia, no to zbiornik prawdopodobnie tak samo zostałby opróżniony. Tą operację możemy dodać w dowolnym momencie, ale jakby jest to ograniczenie, że czas żywotności materiału, który jest w zbiorniku, nie może zostać przekroczony. Dlatego jakby tutaj widzimy, na potrzeby tego scenariusza zadeklarowaliśmy czas żywotności około tam 1000 godzin, więc po przekroczeniu tej wartości surowiec w zbiorniku przestaje być dostępny. Czyli tak naprawdę część wypompowaliśmy, a pozostała część czekała na przydzielenie do momentu, aż nie straciła swojej daty przydatności do wykorzystania. Dobrze, to teraz może się przełączę na kolejny scenariusz. Dobrze, w tym przypadku chciałem opowiedzieć trochę o ograniczeniach ścieżek przepływu materiału między zasobami. I teraz tak, to co widać w modelu, tak naprawdę składa się on z 3 zbiorników, tank 1, tank 2, tank 3 oraz z 2 maszyn, maszyny 1 i maszyny 2. No i dodatkowo mamy jeszcze zdefiniowaną jedną operację. Jest to operacja zasilania, przetwarzania surowca na tanku i jedna operacja na maszynie. Scenariusz został tak zbudowany, że maszynę pierwszą może zasilić tylko zbiornik pierwszy, a maszyna druga może być zasilona albo ze zbiornika drugiego, albo ze zbiornika trzeciego, ale nie może być zasilona ze zbiornika pierwszego. No jakby tak jak to widać w obecnym przypadku, produkcja widnieje na zbiorniku pierwszym, ale gdy przeniesiemy ją na zbiornik drugi, jakby operacja następująca automatycznie wędruje na maszynę drugą. Jakby analogicznie, gdy powrócimy do swojej pierwszej sytuacji, no to jakby operacja druga, następująca, wraca na swoje miejsce. Jeszcze analogicznie mogę to przenieść na operację trzecią, także operacja na zbiornik trzeci, operacja druga wraca na maszynę drugą, ale po przejściu z powrotem na zbiornik drugi, jako że maszyna druga może być zasilona albo z tego zbiornika drugiego, albo trzeciego, tutaj nic się nie dzieje. Jakby tutaj warto też wspomnieć, że Planet Together będzie przestrzegał tych ograniczeń zarówno przy harmonogramowaniu automatycznym, jak i harmonogramowaniu ręcznym. Więc to, że ja jakby teraz przesuwam to
manualnie, jakby przy wykorzystaniu funkcji optymalizacji też jak najbardziej te wszystkie obostrzenia będą zachowane. Tutaj nie mamy co do tego żadnych zastrzeżeń. Dobrze. Może od razu przejdę też do kolejnego scenariusza. Przepraszam, to nie ten, to ten. Tak. Kolejny scenariusz, on dotyczy kontroli partii. Czyli tutaj skupiłbym się na pokazaniu, może takiej demonstracji zależności pomagających powiązać konkretny materiał od dostawcy z konkretnym wyrobem gotowym. Także tak, model został tak przygotowany, by jakby składa się z dwóch zasobów. To jest zasób 11, resource 11 i resource 12. Zasoby te reprezentują dowolne dwa urządzenia z procesu produkcyjnego, także to już nie muszą być konkretnie zbiorniki ani maszyny pakujące, to są dowolne dwa zasoby. I nasze zlecenie produkcyjne składa się z dwóch operacji. Jedna jest wykonywana na zasobie 11, druga jest wykonywana na zasobie 12. Jakby sam proces opisywany w tym scenariuszu polega na tym, że my pobieramy surowiec z magazynu, przetwarzamy go na zasobie 11, produkujemy półprodukt. Ten półprodukt następnie jest pobierany na maszynie 12, jest przetwarzany na maszynie 12 i tak powstaje nam produkt końcowy. No ale idąc trochę może właśnie od samego końca, przyjrzyjmy się zamówieniu od klienta. Jakby tutaj korzystamy oczywiście tylko z teoretycznych nazw, ale powiedzmy, że produkujemy wyrób gotowy o indeksie LC01FG, czyli Finished Good. Mamy określoną liczbę sztuk i nadajemy numer partii Finished Good Lot AAC. No i teraz, skoro Planet Together, on posiada, tak jak to wspomniał Artur, funkcjonalność, jeżeli znamy marżruty danego produktu, no to automatycznie potrafimy wygenerować zlecenia zakupowe i automatycznie potrafimy wygenerować operacje, wszystkie operacje na konkretnych zasobach potrzebne do zrealizowania danego projektu, danego zlecenia. Więc przechodząc do zlecenia zakupowego, tutaj nasze zlecenie opiewa na indeks LC01 row i dotyczy, któremu nadajemy numer partii AAA. Tutaj jeszcze dodam, tylko to się przyda w kolejnej części, że dostawa jest przewidziana, zadeklarowana przez dostawcę na 19 czerwca. Ok, wracając do wykresu Ganta, tak jak wspomniałem, mamy do wyboru jedno zlecenie składające się z dwóch operacji, ale że skoro one dotyczą tego samego zlecenia, to wystarczy wejść tylko w jedno z nich, by zobaczyć parametry całego zlecenia. I teraz tak, widzimy, że mamy dostępne zasoby 11 i 12 i na czym polega nasza praca. Czyli w tym momencie możemy zauważyć, że na zasobie 11 pobieramy indeks o numerze partii AAA, następuje przetworzenie tego produktu i tworzymy jako produkt końcowy półprodukt o indeksie czy o numerze partii AAB. Ten produkt jest przekazywany następnie na zasób 12, gdzie my go pobieramy. Również tutaj widzimy, że ten numer
partii nam się pojawia. Ten półprodukt jest przetwarzany. Efektem końcowym mamy produkt końcowy, finished good AAC. Dla wizualizacji to jest ten sam, który pojawił nam się tutaj w AAC. Także jakby to nam zapina cykl, w którym jakby widzimy, jak można powiązać konkretny produkt od konkretnego dostawcy z konkretnymi operacjami i koniec końców z produktem końcowym. Dobrze. I teraz chciałbym jeszcze przy okazji wspomnieć o jednej funkcjonalności, czyli tak jak to zasugerowałem Państwu w międzyczasie, materiał pod daną operację, on miał być dostarczony 19 czerwca. W tym momencie nasza pierwsza operacja również zaczyna się 19 czerwca, ale gdy przesuwam ją poza wcześniej niż zadeklarowana granica, jakby oprogramowanie automatycznie koryguje to błąd, można powiedzieć, i ustawia operację na najwcześniejszy możliwy termin. Gdy przesunę później, oczywiście jest to możliwe, żadne obostrzenia nie są złamane w tej kategorii. No i tutaj jakby też automatycznie przesunęła nam się operacja następna. Analogicznie, jeżeli operację tą następną chciałbym przesunąć przed, jakby w kolejce przed operację poprzedzającą, również jest to niemożliwe. Gdy wrócę do tego 19 czerwca, tutaj jakby żadne obostrzenia nie są złamane, więc ta operacja następująca zostaje w swoim miejscu, ale jakby ja też wiadomo samodzielnie nie muszę pamiętać o tym, gdzie co się rozpoczyna, gdzie co się kończy. Czasami wystarczy tylko skorzystać z prostej optymalizacji, no i te zasoby automatycznie wracają na powiedzmy optymalne pozycje. OK. I tutaj może przekazałbym głos dalej kolegowi Olkowi, który by kontynuował pokaz. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Proszę o informację, czy widać aplikację. Dobrze. W takim razie ostatni z scenariuszy dzisiaj, który chcielibyśmy przedstawić, będzie dotyczył zanieczyszczeń krzyżowych oraz tego, w jaki sposób Planet Together właśnie rozwiązuje to zagadnienie. Będziemy to pokazywać na przykładzie zleceń, które zawierają alergeny, które oczywiście nie mogą się mieszać. Nasz model w scenariuszu będzie składał się z 3 maszyn: Packline B1, Packline B2, Packline B3. Wszystkie te 3 maszyny są tożsame, czyli że mogą wykonywać te same zlecenia i nie ma dla nich problemu, żeby je przenosić między sobą. Nasze zlecenia, których jak widać jest 6, są podzielone na 2 segmenty, każdy z naszych prostokątów, kwadratów. Górny prostokąt oznacza, jaki typ alergenu zawiera dane zlecenie, czyli w przypadku pomarańczowych zleceń jest to zboże, w przypadku ciemnoczerwonych czy bordowych są to orzeszki i w przypadku zielonych jest to soja. To, co jest istotne, nasze wszystkie 3 maszyny mają ustawiony jednakowy kod kompatybilności, co oznacza, że naraz na wszystkich 3 liniach mogą być produkowane tylko takie zlecenia, które zawierają ten sam kod kompatybilności, czyli nasz alergen. W tym przypadku jest to na przykład te 3 zlecenia, które zawierają zboże. Jeśli chcielibyśmy tutaj wykonać taki ruch, że przenieść nasze zlecenie ze zbożem i następnie przenieść tutaj zlecenie, które ma alergen orzechy, na naszą środkową linię Packline B2, widać, że Planet Together na to nie pozwala ze względu właśnie na tą kompatybilność. Musimy tutaj mieć jednakowe zlecenia w tym samym momencie, jednakowym alergenem. Dodatkowo, jeśli byśmy sobie ponakładali nasze zlecenia, widać, że pojawiają się tutaj nam czerwone paski, które oznaczają czas, który jest potrzebny do oczyszczenia bądź przezbrojenia naszej linii. Czyli możemy wszystkie zlecenia tak naprawdę przenieść na jedną linię
i wtedy pomiędzy zleceniami, które mają różne alergeny, pojawia się ten czas, między zleceniami z tym samym alergenem się to nie musi pojawiać, ponieważ linia nie wymaga czyszczenia. Jeśli już nasz scenariusz, nasz harmonogram sobie troszeczkę w ten sposób zniszczymy, czyli wszystko przeniesiemy na jedną linię, zawsze nic nie stoi na przeszkodzie, że możemy sobie zoptymalizować, co też Krzysiek pokazywał, czyli zgodnie z kryteriami oraz ograniczeniami, które zawiera nasz scenariusz, Planet Together automatycznie nam przywraca tutaj do stanu optymalnego tak naprawdę nasz harmonogram. I z mojej strony to jest też wszystko. Dziękuję bardzo. Ja teraz bym oddał głos Arturowi. O, proszę, o tak, ja teraz przyjmę z powrotem ekran. Używanie oprogramowania klasy APS nie tylko usprawnia pracę planistom, jak mogli to Państwo zobaczyć w czasie pokazu, ale przede wszystkim dzięki uzyskaniu wykonalnych i zoptymalizowanych harmonogramów przynosi szybkie i wymierne korzyści biznesowe, co potwierdzają doświadczenia użytkowników z ponad 20 lat funkcjonowania oprogramowania Planet Together na rynku. Korzyści te rozkładają się w następujący sposób. 50% z nich to korzyści operacyjne związane z usprawnieniem procesów wewnętrznych, co z kolei wynika między innymi ze skrócenia czasu poświęcanego na planowanie i zmienianie planów, zwiększenia efektywnego czasu menadżerów poprzez zmniejszenie przerwań wywoływanych uprzednio koniecznością reagowania na efekty nieefektywnych harmonogramów oraz to korzyści wynikające z efektywniejszej synchronizacji działów sprzedaży, planowania i produkcji. 30% z korzyści uzyskiwanych przez klientów lokuje się w obszarze komercyjnym, dając zwiększoną przewagę konkurencyjną użytkownikom APS, opierającą się o skrócenie czasów realizacji zamówień i poprawę terminowości dostaw. Ostatnie 20% z korzyści uzyskiwanych przez klientów przypada na aspekty finansowe, pozwalając osiągać lepsze marże i przepływy pieniężne dzięki zmniejszeniu zapasów, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych, oraz dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów produkcyjnych widocznym we wzroście wydajności zakładu i obniżeniu kosztów pracy. Jako przykład podam wdrożenie Plan Together w APS w firmie Iles, która od ponad 85 lat produkuje różnorodne przyprawy i aromaty spożywcze. I wraz z rozwojem doświadczyła rosnących negatywnych efektów wynikających z ograniczeń narzędzi stosowanych do planowania i harmonogramowania. Rozpoczęła więc poszukiwania narzędzia, które będzie potrafić automatycznie generować zlecenia produkcyjne na podstawie zamówień klientów, czyli działać na zasadzie make to order, oraz na podstawie prognozowanego popytu czy zapotrzebowania na zapasy bezpieczeństwa, czyli obsługiwać produkcję typu make to stock. Chcieli także w nowym rozwiązaniu realizować zadania MRP, czyli identyfikować ograniczenia materiałowe, braki surowców czy półproduktów i generować automatycznie zlecenia na ich uzupełnianie. Ich wyzwaniem było także obsługa wieloetapowych zleceń dla dwóch rodzajów produkcji: mieszania produktów suchych i ich pakowania oraz mieszania produktów mokrych i napełniania linii rozlewniczej. Chcieli automatycznie planować zlecenia do wykonania przed terminem zapotrzebowania, uwzględniając lead time produkcyjny i móc je łatwo przenosić między zasobami w oparciu o ograniczenia wydajności. Oczekiwali, aby nowe rozwiązanie automatycznie kolejkowało zlecenia dla zasobów na podstawie różnych czynników: produkty koszerne, niekoszerne, ograniczenia alergenowe, produkty do badań na obecność patogenów. Potrzebowali rozwiązać problemy z czasem tworzenia i wprowadzania zmian w harmonogramach oraz komunikacji działu planowania z innymi działami, w tym związane z określaniem zdolności podjęcia się nowych zamówień w określonym wolumenie i z określonym czasem dostawy, tak zwany capable to promise. Oczekiwali też zarządzania zleceniami w wielu zakładach. Zastosowanie Planet Together APS zaspokoiło wymienione przed chwilą oczekiwania i przyniosło korzyści w postaci zwiększenia efektywności procesu planowania i reakcji na zmiany, jak to klient określił, z godzin do sekund. Korzyści w postaci możliwości wydłużenia horyzontu harmonogramowania, co z kolei zwiększa możliwości optymalizacji względem różnych kryteriów.
oraz przyniosły korzyści związane z możliwością zwiększenia złożoności produkcji i obsłużenia ponad 20% większej sprzedaży. Podobne korzyści z zakresu operacyjnego, komercyjnego i finansowego odnoszą inni użytkownicy oprogramowania APS, tak jak przedstawione kolejne dwie firmy z branży spożywczej, Browar New Belgium czy producent suplementów do diety opartych na pełnowartościowej żywności Standard Proces. Oczywiście przekrój wdrożeń Planet Together obejmuje wszystkie branże omawiane na dzisiejszym webinarze i celem poznania innych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Jeżeli chcieliby się Państwo samodzielnie dowiedzieć więcej o korzyściach, jakie przynosi używanie oprogramowania klasy APS, zapraszamy na nasze strony do bazy wiedzy, gdzie znajdą Państwo opisy referencji, artykuły związane z harmonogramowaniem, planowaniem, a także nagranie wspomnianego już dziś webinaru Harmonogramowanie produkcji jako narzędzie poprawy rentowności firmy, poświęconego temu, jak wykorzystać system APS, aby już na etapie planowania produkcji przewidzieć sukces lub porażkę. A taką możliwość przewidywania skuteczności harmonogramu pod różnymi kątami daje w Planet Together funkcjonalność generowania harmonogramu w oparciu o kilkadziesiąt różnych kryteriów optymalizacji i oceny tych harmonogramów pod kątem kilkudziesięciu gotowych wskaźników KPI. W bazie wiedzy znajdą Państwo także liczne materiały dotyczące cyfryzacji produkcji z użyciem systemów klasy MES w różnych jego odmianach. Zapraszamy również na nasz profil na LinkedIn. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jaki rodzaj oprogramowania przyniósłby Państwu największe korzyści teraz, czy jest to APS, czy MES, a może inny, lub w jakiej kolejności cyfryzować produkcję, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy, zapraszamy do skorzystania z konsultacji naszych ekspertów, w tym poprzez wykonanie mapy drogowej cyfrowej transformacji, która takie kwestie wyjaśnia. Co odróżnia wykonywane przez nas mapy? Nie są skoncentrowane tylko na technice, ale równoważą trzy filary: ludzi, procesy i technologie. Są wykonywane przez konsultantów łączących wiedzę inżynierską i biznesową. Dotykają szerokiego zakresu zagadnień, nie tylko oprogramowania, ale także robotyzacji, automatyzacji, intralogistyki, IoT. Nie wskazują konkretnych produktów, chyba że klient sam tego sobie życzy, tylko opisują wyzwania i sposoby ich rozwiązań. Więcej informacji znajdą Państwo na wskazanej stronie internetowej. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z doświadczeń firm, które większe czy mniejsze etapy przygotowań i cyfryzacji mają za sobą, zapraszamy na organizowane przez nas forum wymiany doświadczeń Digital Factory Day. Na wydarzeniu tym prelekcje prowadzić będą przedstawiciele firm produkcyjnych z branż takich jak spożywcza w kilku odmianach, automotive, elektroniczna, AGD, stolarki otworowej, produkcji opakowań chemicznej, medycznej i kosmetycznej. Konferencja będzie miała miejsce w Warszawie 18 czerwca. Więcej informacji także na wskazanej stronie. Zanim przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, jeszcze raz poproszę o niezamykanie okna webinaru po jego zakończeniu z naszej strony, ponieważ wtedy pojawi się u Państwa krótka ankieta, o której wypełnienie serdecznie prosimy. Przypomnę, że składa się tylko z 3 pytań, które powinny zająć mniej niż minutę, a nam pozwoli to udoskonalać kolejne webinary. Przejdźmy zatem do sesji pytań i odpowiedzi. Tak, dobrze. Tak tylko jeszcze napomknę do pytań, które się pojawiały. Nagranie webinaru oczywiście będzie dostępne jak tylko tutaj właśnie zakończymy webinar, postaramy się tam w niedługim czasie rozesłać do Państwa linki z nagraniem. I teraz jeszcze może pokrótce, bo też widzę, że mamy ograniczenia czasowe. Może przejdziemy do pierwszego pytania w kolejności. Tak, czy ono już się wyświetliło? Tak. Jeszcze nie widać. Jeszcze nie widać. Okej. Okej. Tak, już mamy. Tak, na jakiej zasadzie działa optymalizacja? To może ja odpowiem, jako że ostatni scenariusz to pierwsze pytanie. Optymalizacja w Planet Together może być bardziej lub mniej skomplikowana. Polega ona na
przyporządkowaniu odpowiednich wag do różnych reguł, które sobie zdefiniujemy albo które są predefiniowane i na podstawie tego Planet Together nam wyznacza optymalny dla nas harmonogram. Wagi te i kryteria te to na przykład może być optymalizacja czasu przez broń, żeby były jak najkrótsze, bądź branie pod uwagę zleceń opóźnionych jako priorytety. Natomiast warto również pamiętać o tym, że sama optymalizacja może być wykorzystywana do różnych grup maszyn, bądź nawet fabryk, jeśli są w tym samym naszym systemie w sposób różny, czyli mogą być różne reguły dla różnych elementów systemu. W związku z czym optymalizacja jest bardziej trochę dokładna dla danej grupy maszyn. Jasne, dzięki wielkie. Drugie pytanie. Okej, tak już powinno być widać. Czy program pozwala na planowanie badań laboratoryjnych na produkcji? Odpowiem, że tak, aczkolwiek jest to złożone zagadnienie, jakby mocno ono zależy od specyfiki danego zakładu. Jakby dostępnych mamy kilka podejść. W najprostszym przypadku możemy dodać nową operację do marszruty danego procesu, informującą nas o tym, że w tym momencie mają się odbywać badania. Jakby operacja ta może następować po już jakiejś widocznej, zakończonej operacji albo być równoległa do procesu. Tutaj nic nas nie ogranicza. Jakby sama ta operacja, ona powiedzmy, że może symulować procesy laboratorium i informować planistę o tym, że na przykład kolejne operacje nie mogą nastąpić przed zakończeniem badań laboratoryjnych na przykład. Okej, jakby, no tak jak już wspomniałem, jest to przypadek mocno zależny od specyfiki danego zakładu, jak podchodzimy do tematu badań laboratoryjnych. Niemniej jakby samą ideę jak najbardziej tutaj możemy zaopiekować. Dobrze, i może jeszcze przejdźmy dalej do następnego pytania. Co w wypadku, gdy produkt możemy produkować na kilka sposobów? Jakby to też jest częste pytanie, które słyszymy. Planet Together natywnie wspiera taką funkcjonalność jak alternatywne marszruty. Czyli alternatywne marszruty, jak sama nazwa wskazuje, pozwalają nam zdefiniować kilka ścieżek wykorzystywanych do produkcji tego samego indeksu materiałowego, przy czym jakby nie narzucamy ograniczeń co do wyglądu tych ścieżek, czyli te ścieżki mogą składać się z różnych typów maszyn, z różnej liczby operacji. Na danych maszynach mogą wykorzystywać inne zasoby w swojej ścieżce, więc tutaj jakby też nie widzimy z tym problemu. No jakby wiadomo, poszczególnym ścieżkom możemy nadać priorytety, czyli mamy jakąś ścieżkę domyślną i mamy jakieś ścieżki rezerwowe, których chcemy korzystać, aczkolwiek planista też zawsze może je zmienić w razie potrzeby. I to jest chyba ostatnie pytanie, jakie widzę na czacie. Tak, dziękujemy Państwu za udział, przepraszamy za lekkie przekroczenie czasu i zapraszamy do współpracy i na kolejne wydarzenia, które dla Państwa organizujemy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.